Te miejsca i atrakcje w Wietnamie sprawiły, że pokochaliśmy ten kraj, ale w sumie nie było tak różowo od samego początku. Od pierwszych chwil pełnych wątpliwości po momenty absolutnego zachwytu. To historia naszej podróży po Wietnamie. Oto miejsca, atrakcje i ludzie, którzy sprawili, że ostatecznie zakochaliśmy się w tym kraju. Pokażemy Wam, co warto robić i gdzie pojechać w Wietnamie. W Wietnamie spędziliśmy miesiąc i jest to zdecydowanie za mało, żeby zobaczyć wszystko, co byśmy chcieli, bo kraj oferuje naprawdę bardzo dużo. Odwiedziliśmy 3 regiony Wietnamu. Południe z największym miastem w kraju, czyli Saigonem, środkową część z miastem, które przez wiele osób poznanych przez nas na miejscu nazywane jest najpiękniejszym miastem w Wietnamie. A na koniec odwiedziliśmy północną część kraju wraz ze stolicą, czyli Hanoi. Chociaż wiele atrakcji zachwyciło nas, to jednak dopiero na północy kraju widoki spowodowały, że szczęka wylądowała na podłodze. Gdybym musiał polecić komuś tylko jeden region Wietnamu do odwiedzenia, to te 2 miejsca są powodem, dla którego poleciłbym właśnie północną część kraju. Nasza przygoda zaczęła się w Saigonie i od tego miejsca przedstawiamy atrakcje w tym filmie. To właśnie tutaj kupisz wycieczki lokalne na zwiedzanie Tzu Chi Tunnels czy na wyprawę po delcie Mekongu. Znaleźliśmy takie biuro podróży, które zaoferowało nam wycieczkę po Mekongu całodniową za $19 za osobę. Zanim wybierzesz się na zwiedzanie tuneli Tzu Chi, zdecydowanie najpierw polecamy odwiedzenie Muzeum Pozostałości po konflikcie pomiędzy USA a Wietnamem. Wstęp do tego muzeum kosztuje 80 000 dongów, czyli jakieś 15 zł mniej więcej. Jeśli masz nieco czasu na dokładne zwiedzanie muzeum, to można tutaj naprawdę sporo się dowiedzieć o historii konfrontacji USA i Wietnamu. Jeśli masz nieco mniej czasu, to chociaż zobaczysz, jak wszystko wyglądało z punktu widzenia Wietnamu, a raczej Wietkongu, bo pewnie tak jak ja znasz tę historię tylko z filmów i z amerykańskiego punktu widzenia. Bardzo dużo informacji, aż ciężko to wszystko ogarnąć. Zdecydowanie warto odwiedzić to muzeum, zanim wybierzesz się na kolejną atrakcję na naszej liście, czyli na zwiedzanie Tzu Chi Tunnels. Będąc w Saigonie, koniecznie wybierz się zobaczyć to miejsce. To tutaj będziesz mieć okazję przejść tunelami, którymi poruszali się wietnamscy żołnierze. Tutaj zobaczysz też propagandowy film Wietkongu, który mobilizował ludzi do walki z USA. Mamy 15 minut, żeby pooglądać sobie tutaj te amerykańskie pojazdy, samoloty, czołgi i tak dalej. To naprawdę bardzo ciekawe uczucie zobaczyć wersję od tej drugiej strony, bo tą pierwszą chyba wszyscy znamy z amerykańskich filmów. Ciekawe jest to, że tutaj wszędzie widzimy broń amerykańską. Amerykańskie bombowce, pociski, pistolety. Artylerię, a jedynie co widzieliśmy wietnamskiego to rosyjskie karabiny, kałasznikow i przeciwczołgowe, jakieś bazuki. Tutaj za dodatkową opłatą można też postrzelać z kałasznikowa. Słuchajcie, jeśli chcecie postrzelać z prawdziwego karabinu, to kosztuje 300 000 dongów, czyli około 10 euro. Na taką wycieczkę weźcie koniecznie jakiś dobry środek na komary. Bo w dżungli potrafią kąsać nawet w środku dnia. More tunnels? Ten budynek to, można powiedzieć, przypomnienie dawnych czasów i tego, jak ważna była kiedyś komunikacja. Zachowały się w środku okienka pocztowe i budki telefoniczne. Moi drodzy, poczta w Ho Chi Minh, oczywiście wielki obraz Ho Chi Minha, to w końcu to jego miasto. Który patrzy na nas swoim łagodnym wzrokiem, Nie takim łagodnym. pełnym miłości. Ale to jest faktycznie poczta. To jest faktycznie Widzę poczta. pracowników. Pracownicy, ludzie coś wysyłają, też są tutaj kartki można kupić, jest biuro turystyczne. Sam budynek też jest imponujący. Aktualnie poza pocztą jest to, można powiedzieć, duży sklep z pamiątkami. Słuchajcie, Natalia chce sobie kupić pamiątkę. Piszcie w komentarzach, co byłoby fajną pamiątką z Wietnamu. Budynek Bitexo to bardzo fajny punkt widokowy na Saigon. Wstęp kosztuje około $9 i wjeżdża się na 49. piętro. To drugi budynek w Saigonie z punktem widokowym i najwyższy budynek w całym Wietnamie. Jeśli chcesz wjechać tylko na jeden taki punkt, to polecamy właśnie ten. Razem zapłaciliśmy 600 000, to jest jakieś 24 euro za 2 osoby, czyli 12 euro za osobę. Najpierw możemy wjechać na 79 piętro, a później jeszcze 80, 81, czyli to jest dosyć wysoko. Czuję, jak stoję tak przy szybie, jak ten budynek ma lekkie ruchy, takie normalnie on chyba od wiatru delikatnie się porusza. Natalia, czujesz to? Tutaj też zjesz obiad w restauracji z pięknym widokiem na miasto. A zaraz powiem wam, ile kosztuje napicie się coli w takim oto miejscu. Ceny jak na Wietnam wysokie, jak sam budynek, ale jak na Europę to nie byłoby już tak strasznie. Ale można też po prostu usiąść i zamówić szklankę wody lub coli i podziwiać ten piękny widok za jedyne 60 000 dongów.
To miejsce z pewnością chcesz odwiedzić na pusty żołądek. Jesteśmy, moi drodzy, na Street Food Market. Znajdziesz tu masę przysmaków i ulicznego jedzenia, jednak w wersji już bardziej turystycznej niż lokalnej. Spotkasz tu niewiele lokalnych osób, a głównie właśnie turystów. Ale tu jest jedzenie. Ja żałuję, że my wcześniej tu nie wpadliśmy, bo za dobre pieniążki można naprawdę pojeść. Jedzenie było smaczne, chociaż już cenowo widać, że to nie był typowy lokalny street food. Danie główne dla Natalii, plus dodatkowo jeszcze szaszłyk, 4,79 € wyszło mi z konta pobrało, także chyba drogo nie jest tutaj. Tanio można zjeść, smacznie. Jak dla nas tanio, dla lokalnych już pewnie drogo, bo w porównaniu ze street foodem z ulicy to będzie bardzo drogie, nie? Katedra Notre Dame w Saigonie. Ten budynek akurat był remontowany podczas naszego pobytu. Zdecydowanie przypomina on temu miastu kolonialne czasy. Ulica Bui Vien to miejsce, które powinna odwiedzić każda osoba lubiąca zabawę do białego rana. To jest imprezowa dzielnica Ho Chi Minh, czyli Saigonu. Znajdziesz tu świetne kluby, bary i tancerki, a przy tym ceny są naprawdę niskie. W jednej knajpie oferowali piwo za 20 000 dongów. Delta Mekongu to kolejna po Tzu Chi Tunnels wyprawa poza miasto. Na tej całodniowej wycieczce popłyniesz łodzią po rzece Mekong, odwiedzisz lokalną wytwórnię słodyczy z kokosa, spróbujesz lokalnych przysmaków. Naprawdę świetnie się tam bawiliśmy. Moi drodzy, słuchajcie, właśnie się dowiedzieliśmy, że przejażdżka taką łodzią, trzeba zapłacić za łódź i tą całą przejażdżkę, nie wiem jeszcze ile ona będzie trwała, ale już płyniemy z 10-15 minut. Koszt wynajęcia takiej łodzi to 15 000 dongów, a kawa w Starbucksie potrafi kosztować 4 €, także chyba więcej jak w Polsce. Zostawcie łapkę. Saigon oferuje jeszcze dużo więcej. Są tu świątynie, targi, centra handlowe, pyszne lokalne jedzenie i wiele więcej. A tutaj, moi drodzy, sam Ho Chi Minh. Moi drodzy miłośnicy opery znajdą też coś dla siebie w Ho Chi Minh. Wymieniamy tutaj tylko te, które najbardziej zapadły nam w pamięci, ale jeśli masz więcej czasu, to koniecznie rusz i eksploruj miasto, bo wszędzie można spotkać coś ciekawego. Moi drodzy, to jest to słynne żółwie jezioro, gdzie mieliśmy odpocząć. Myśleliśmy, że to będzie gdzieś tak bardziej na uboczu, a to jest centralnie na rondzie. Po Saigonie przyszedł czas na odwiedzenie bardzo turystycznego, ale o wiele mniejszego miasteczka. To miejsce to Hoi An, które wygląda już zupełnie inaczej niż Saigon. Hoi An jest przez wiele osób nazywane najpiękniejszym miastem w Wietnamie. No i chyba mogę zrozumieć dlaczego. Ale atrakcje w jego okolicy to dopiero petarda. Ceny noclegów są tutaj też niższe niż w Saigonie, ale od początku. Pierwszym miejscem, o którym musimy wspomnieć, to sama miejscowość Hoi An, a konkretnie jego część, czyli Stare Miasto. A to jest, moi drodzy, Old Town w Hoi An. Pierwsze wrażenia z Hoi An, zupełnie inne miasto niż Saigon, to na 100%. Spokojniejsze, o wiele cisza. Widać też trochę więcej turystów niż w samym Saigonie. To miejsce, zwłaszcza po zmroku, wygląda wręcz hipnotyzująco. Wszędzie są rozświetlające ulice lampiony, a na samej rzece pływa mnóstwo łódek i malutkich lampionów, które ludzie puszczają na wodę, oczywiście z jakąś intencją. Moi drodzy, na tej ulicy, w tym dokładnie mieście, był swego czasu Antoni Bourdain. Jadł na tej ulicy bułki, które się nazywają Banh mi, czyli taka popularna bagietka z różnymi nadzieniami, przeważnie z mięsem, z warzywami. Hoi An, jeśli zejść z głównego szlaku turystycznego, może być naprawdę tanim miejscem. Można tu niedrogo i smacznie zjeść. Hotel z fajnym basenem i śniadaniami kosztował nas 480 000 dongów, czyli jakieś 78 zł za dobę, a najtańszy godzinny masaż, jaki znaleźliśmy, to około $5. No to jest genialne miejsce do plażowania, macie sporty wodne, dużo leżaków, można sobie poleżeć. Zaraz za plażą restaurację, w takiej jak teraz siedzimy, gdzie można sobie zjeść obiad, napić się czegoś dobrego. Ceny nie są złe. W okolicy jest też sporo fajnych miejsc do odwiedzenia, dlatego polecamy ogarnąć sobie jakiś środek transportu. U nas padło na skuter i sprawdził się on idealnie, więc ruszyliśmy zwiedzać okolicę, a zaczęliśmy naszą listę od... Dzisiaj zabieramy Was do My Son Sanctuary. My Son Sanctuary to skupisko częściowo zniszczonych świątyń. Miejsce to jest uważane za jeden z najważniejszych kompleksów świątyń hinduistycznych, nie tylko w Wietnamie, ale w całej Azji Południowo-Wschodniej. My Son Sanctuary pochodzi z IV do XIII wieku naszej ery. Więcej o tej i o każdej innej atrakcji, którą odwiedzamy w Wietnamie i nie tylko, znajdziesz na naszym kanale vlogowym. Tam przedstawiamy o wiele dokładniej każdą naszą przygodę. Link do tego kanału znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Góry marmurowe z jego pięknymi widokami to w rzeczywistości nie góry, a 5 wapiennych wzgórz w wiosce Non Nu w okolicach miasta Da Nang. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych widokach.
Tutaj przez jedną z jaskiń można wejść na szczyt jednego ze wzgórz. My nie spodziewaliśmy się takich wspinaczek i tego typu atrakcji, więc pamiętaj, żeby nie popełnić naszego błędu i zabrać wygodne sportowe buty i odpowiednio się ubrać. Ale to jeszcze nie znaczy, że w spódniczce i sandałach nie da się tego zrobić, bo nam jak najbardziej się udało. A Natalia też wcale nie była ubrana lepiej. Było ciężko, ale było warto tutaj wejść. Zobaczcie na te widoki. To, co najbardziej nas zaskoczyło i spowodowało największy zachwyt tym miejscem, to jaskinia, która od razu skojarzyła mi się z filmem Indiana Jones. Wpadające do jaskini przez szparę światło daje niesamowity efekt. Osobom starszym chyba odradzamy wchodzenie tutaj, bo jest trochę wspinaczki. Tutaj teraz już są schody, to już jest łatwo, a to może być nawet ciężki odcinek dla niektórych starszych osób, ale dla osób, które dadzą radę, na 100% warto, bo widoki są przecudne. Sun World Bana Hills to park rozrywki położony powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Sun World Bana Hills. Zapraszamy! Jeśli będziesz mieć dość upałów, to jest to idealne miejsce, aby nieco od nich odpocząć. O wiele przyjemniej, normalnie temperatura z 28 stopni, jest tak fajnie w porównaniu z tymi 36 na dole. Dojechanie tu od Hoi An skuterem zajęło nam mniej więcej godzinę. Tutejsza kolejka linowa może poszczycić się kilkoma rekordami. Jest to największa odległość pomiędzy stacjami i największa zmiana wysokości. Sam wjazd na górę to już można powiedzieć jakaś atrakcja. To właśnie tutaj znajduje się Złoty Most, czyli chyba największa atrakcja Instagrama w tej części Wietnamu. Bilet do parku kosztuje 750 tysięcy dongów, czyli około 122 zł za osobę dorosłą. Kolejną dość popularną atrakcją w okolicy Hoi An będzie przejażdżka Coconut Boat. To miejsce jest oddalone jakieś 5 km od starego miasta Hoi An. Taki trip kosztuje około 150-200 tysięcy dongów, czyli mniej więcej pomiędzy 25 a 33 zł za łódkę. No i wszystko, co piękne, kiedyś się kończy, czas więc ruszyć w dalszą podróż. Tym razem lecimy z Da Nang do stolicy Wietnamu, czyli Hanoi. Hanoi to kolejne wielkie miasto, ale ma już zupełnie inny klimat niż Saigon. Bawiliśmy się tutaj równie dobrze, a sama stolica jest też świetnym punktem wypadowym do zwiedzania jednych z najpiękniejszych miejsc w całym Wietnamie, o których już za chwilkę. A już za chwilę o tym, jak przejść przez przejście dla pieszych w Wietnamie. Bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. Pamiętajcie, żeby iść przed siebie, patrzeć, czy was ktoś nie rozjeżdża, ale nigdy się nie cofać, przenigdy się nie cofać. Musicie być pewni siebie. Patrzeć kierowcy prosto w oczy. Ruszyliśmy zatem na eksplorację północnej części kraju, a zaczęliśmy od samego miasta Hanoi. Jezioro odrodzonego smoka na obrzeżach starej dzielnicy Hanoi jest jednym z pierwszych miejsc, które odwiedziliśmy w tym mieście. Za nami jezioro Ho Hoan Kiem. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jezioro to ma zielonkawą barwę i nie ma przejrzystego odcienia i właśnie dlatego nie można zobaczyć, co kryje jego dno, a podobno jest tutaj bardzo dużo żółwi. Także ja już wskakuję i sprawdzę to z bliska. Miejsce to posiada swoją legendę o żółwiu, który pomógł dawnemu władcy wygrać wojnę. Jest cała historia o złotym żółwiu, który pożyczył swój pazur do zrobienia kuszy dla chyba tutaj władcy lokalnego, który wygrał dzięki tej kuszy wojnę z wrogiem. Na środku jeziora jest świątynia, do której wstęp jest już płatny i kosztuje 30 tysięcy dongów, czyli niecałe 5 zł. Świątynia literatury jest jedną z najpiękniejszych spośród 200 świątyń w Hanoi. Tak przynajmniej mówią, bo oczywiście nie mieliśmy czasu, aby odwiedzić wszystkie. Jesteśmy na terenie świątyni literatury. Po przekroczeniu bramy wejściowej do świątyni literatury znajdujecie się na terenie w miarę nowego ogrodu wtajemniczenia. Wybudowana w 1070 roku świątynia najpierw pełniła rolę religijną, ale po kilku latach zaczęła pełnić rolę edukacyjną. Jedna z bram tego miejsca znajduje się na banknocie o nominale 100 tysięcy dongów. Stara dzielnica to jak uliczny targ pełen niespodzianek. Mieści się na prawie 40 uliczkach, z których każda oferuje coś innego. Tutaj to tak wygląda, że na jednej ulicy były same przyprawy praktycznie, a tutaj na tej ulicy są same ciuchy. Tak jakby podział ulic na to, co sprzedają. Tutaj znajdziesz wszystko, co przyjdzie Ci tylko do głowy. Od ciuchów po ręcznie robione cuda, aż po pyszności, które sprawią, że Twoje kubki smakowe oszaleją. W tej dzielnicy każda ulica ma swoją własną historię i specjalizację. To jakby każda miała swój własny charakter. Jeśli gdzieś widzisz buty, to będzie można kupić tutaj buty na praktycznie całej ulicy.
Kolejne miejsce to coś, co zdecydowanie trzeba zobaczyć, będąc w tej części Wietnamu. Chodzi oczywiście o zatokę Halong. Halong Bay to ponad 1900 wysp i wysepek, które tworzą krajobraz niczym z innego świata. Wiele z nich kryje swoje sekrety, jak na przykład ukryte groty, zaciszne plaże i tajemnicze laguny. Wybraliśmy się na wycieczkę zorganizowaną przez jakąś tam firmę z hotelu. Zapłaciliśmy 65 euro za 2 osoby. Wliczony jest lunch. 6-godzinny rejs, była jeszcze opcja 4-godzinna, ale jedziemy na tą dłuższą. Pierwszy przystanek, idziemy teraz na łódkę. Bamboo Boat. Tutaj popływasz kajakiem lub nieco większą łódką pośród pięknych skał. Moi drodzy, przewrócił się kajak i ratują tutaj ludzi. Zaraz kolejny się przewróci. Na niektóre z wysp zejdziesz, aby podziwiać na nich na przykład jaskinie, które wyglądały dosłownie jak sceny filmowe z innych planet. Kochani, a ta miejscówka mi przypomina jedno miejsce z Mass Effect, z gry takiej science fiction. Ja mówię jakiegoś Star Treka, ale zarąbiście to wygląda. Piękny. Halong Bay jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wyłaniające się piękne wapienne skały, tworzące takie wyspy, a jest ich około 2000. Rejs trwa 6 godzin, mamy kilka przystanków, pływamy w jakieś tam jaskinie, pływamy sobie kajakiem albo łódką bambusową. I można tam się wybrać na kilkugodzinny rejs, ale też na rejsy z noclegiem na statku. Niektóre z nich oferują nawet kilka dni pływania po zatoce. Obowiązkową wycieczką minimum jednodniową, albo lepiej na 2-3 dni, co bardziej polecamy, jest wyprawa z Hanoi do Ninh Binh. Jak łatwo dostać się z Hanoi do Ninh Binh, czy też do Halong Bay z odbiorem prosto z hotelu i odwiedzeniem pod sam hotel na miejscu, dowiesz się z naszego innego filmu na kanale, czyli jak zorganizować wyjazd do Wietnamu na własną rękę. Link dodam na dole w opisie pod tym filmem. W tym miejscu można zatrzymać się w naprawdę fajnym i niedrogim hotelu. Wszystkie linki hoteli, które polecamy w Wietnamie, można znaleźć w naszym wpisie o tym, jak zorganizować wyjazd do Wietnamu na blogu www.podróżniczy.blog. W tym miejscu zwiedzisz starożytną stolicę Wietnamu Hoa Lu. To właśnie w Ninh Binh masz okazję popłynąć na wycieczkę łódką, podczas której przepływa się czasami długimi na setki metrów jaskiniami. Można wybrać wycieczkę łodzią na Tam Kok lub jeśli masz więcej niż jeden dzień, to udaj się do Trang An, wiejskiego regionu oddalonego około 20 minut od Tam Kok. Na tym rejsie łódką w Ninh Binh można wybrać sobie jedną z 3 tras. My wybraliśmy trasę numer 1. Które są uważane za bardziej dramatyczne i satysfakcjonujące niż trasa Tam Kok. My wybraliśmy właśnie tę opcję, ale nie mamy porównania do Tam Kok, więc możemy jedynie powiedzieć, że było to naprawdę niezapomniane przeżycie. Jesteśmy w 200 metrów z takiej jaskini. Gdyby nie sztuczne światło, tutaj by nic nie było widać. Jest także trasa przygotowana, ale przeżycie. Trzeba uważać na głowę. No, przeżycie super. Naprawdę fajne. Trasa numer 1 ma najwięcej właśnie takich jaskiń. Drugą rzeczą, której lepiej nie przegapić będąc w Ninh Binh, to punkt widokowy Moa Cave. Znajduje się tam góra leżącego smoka i jest to wyższy punkt widokowy w tym miejscu. Jest też nieco niższy punkt z piękną świątynią na szczycie. Wstęp tutaj to 100 000 dongów, czyli jakieś niecałe 20 zł i tylko gotówka. Pamiętajcie, znowu gotówkę trzeba mieć. Nie zapłacicie kartą. Leje się z nas już, a my jeszcze nie wyszliśmy 1 stopnia w górę, a czeka nas 500 stopni. Znaczy nie temperatura, tylko w górę. Tutaj już schody są zdecydowanie wyższe. Zobaczcie, sięgają mi prawie do kolana. Także jest troszkę ciężej, ale to już chyba ostatni odcinek. Wcześniej mnie w Hanoi coś zaczęło rozkładać i w tym stanie wejście po tylu schodach było nie lada wyzwaniem, ale na szczęście się udało. Piękny widok na Tam Kok, czyli tam też możecie sobie popływać łódeczką, ale warto wybrać to drugie miejsce, w którym my byliśmy, bo tam woda jest przejrzysta, czystsza i jest ogólnie ładniej. No i popatrzcie na ten widok, pola ryżowe, natura, góry. No i kochani, witamy na tej jakże popularnej instagramowej ulicy z torami, czyli Train Street w Hanoi w Wietnamie. Następnym punktem, w który się wybieramy, to mauzoleum Ho Chi Minha. Tam spoczywają zabalsamowane zwłoki przywódcy Demokratycznej Republiki Wietnamu. To tutaj właśnie zobaczysz takie ciekawostki, m.in. jak zakaz rzucia gumy na chodniku w okolicy mauzoleum. Na północy Wietnamu przez moją chorobę nie udało się niestety pojechać na wycieczkę o nazwie The Ha Giang Loop.
Jest to kilkudniowa wycieczka motorami przy granicy z Chinami. Osoby poznane na miejscu, które opowiadały nam o tej wycieczce, były naprawdę zachwycone. My musimy zostawić to już na kolejną wizytę w Wietnamie, ale jeśli masz czas i możliwość, to chyba warto rozważyć wybranie się na tę wycieczkę. Jeśli myślisz o odwiedzeniu Wietnamu, to zanim wybierzesz się tam z biurem podróży, zobacz jak tania może być to podróż, jeśli zrobisz to dobrze, bez biura podróży. Film wyświetla się już na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!